Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak w pełni wykorzystać platformę Cookidoo. Z tego filmu dowiesz się, jak wgrać przepisy i kolekcje w swój Thermomix, jak utworzyć własne przepisy oraz kolekcje oraz jak stworzyć menu tygodniowe oraz uzyskać z tego listę zakupów. Po zarejestrowaniu się na stronie cookidoo.pl otrzymasz maila. Następnie klikasz Aktywuj moje konto i przekierowuje nas do platformy Cookidoo. Warto rozpocząć personalizację, aby dopasować konto do siebie. Następnie klikam, że akceptuję personalizuj konto. Tutaj wystarczy, że wpiszesz tylko imię, ale oczywiście może też być nazwisko. Kontynuuj. Wybieram Thermomix TM6 i klikam dalej. Następnie warto zaznaczyć aktualizacje, wtedy automatycznie będą się pojawiały w Twoim Thermomixie, a dzięki zaznaczeniu newslettera raz w miesiącu otrzymasz ciekawe sugestie dotyczące Thermomixa i przepisów. Akceptuj wybrane i odkrywaj. Tak prezentuje się strona główna Cookidoo. To samo możesz zobaczyć w swoim Thermomixie, ale na komputerze znacznie szybciej można wiele rzeczy zrobić. Zaczniemy od właśnie strony głównej. Witamy, na co masz dzisiaj ochotę. I wystarczy, że tutaj wpiszemy albo nazwę potrawy, albo składniki, które mamy w lodówce i w ten sposób odszukamy pożądany przepis. Zacznijmy od przepisu, który chcemy przygotować. Wystarczy, że wpiszesz jego nazwę w to widoczne pole, klikniesz Szukaj i wyświetlą się wszystkie naleśniki. Mamy ich ponad 60, także jest w czym wybierać. Moje ulubione są to naleśniki z tego pierwszego przepisu i aby ten przepis wgrać w swój Thermomix, klikam 3 kropeczki obok nazwy przepisu i mogę dodać albo do Ugotuj dzisiaj, wtedy ten przepis będzie na mnie dzisiaj czekał, ale jutro już zniknie, nie będzie go w Thermomixie. Jest też możliwość dodania do zakładek, tutaj jest miejsce na 500 przepisów. Jest też możliwość dodania do kolekcji, ale o tym powiem za chwilę, dodania do mojego tygodnia, czyli dowolny dzień z kalendarza, dodania do listy zakupów. I jest też możliwość dodania do utworzonych przepisów i zmodyfikowania tego przepisu pod swoje preferencje. Sprawdźmy, gdzie w Thermomixie znajdziesz wgrany przepis. Klikasz w lewym górnym rogu 3 kreseczki, następnie u góry moje przepisy i mamy widoczne zakładki. I do zakładek powędrował nasz przepis na naleśniki. Sprawdźmy, jak w Thermomix wgrać kolekcję z przepisami. W tym celu obok najnowszych przepisów klikam guziczek Zobacz więcej i po lewej stronie u góry przełączam się z zakładki Przepisy na kolekcje. Wyświetliły się wszystkie dostępne kolekcje, jest ich 446. I teraz wystarczy, że wybiorę kolekcję, która mi się podoba. Powiedzmy, że są to szparagi. Po prawej stronie znajduje się guziczek Zapisz. Gdy go kliknę, cała kolekcja się wgra. Ale zanim to zrobimy, można zeskrolować niżej i sprawdzić, jakie przepisy ta kolekcja zawiera, aby się upewnić, że to jest to, czego potrzebujemy. I po kliknięciu Zapisz, cała kolekcja wgrywa się w nasz Thermomix. Sprawdźmy, gdzie jest nasza kolekcja ze szparagami. Ponownie 3 kreseczki w lewym górnym rogu, u góry moje przepisy, a na samym dole zapisane kolekcje. I mamy kolekcję szparagi. Teraz pokażę Ci, jak stworzyć własny przepis do swojego Thermomixa z poziomu platformy Cookidoo. U góry na pasku masz zakładkę Moje przepisy. Klikamy ją, a następnie po lewej stronie jest pędzelek i utworzone przepisy. Na dole po prawej znajduje się plusik, klikam go i następnie utwórz przepis. Tutaj będzie nazwa przepisu, u mnie to będą naleśniki bezglutenowe. Następnie klikam Utwórz. Mogę tutaj sobie dołączyć zdjęcie, jeżeli mam gdzieś zapisane na komputerze. Następnie dodać zarówno jakie urządzenie, czas przygotowania, czas całkowity czy liczbę porcji. A my przechodzimy od razu dalej. Zaczniemy od składników. 150 g mąki ryżowej i zatwierdzam zielonym ptaszkiem. Dodaję plusikiem kolejny składnik. 160 g mąki ziemniaczanej. Zatwierdzam 4 jajka, 450 g wody, 2 łyżki masła, szczypta soli. Gdy mam już wszystkie składniki, przechodzę do sposobu przygotowania. Po prawej stronie dodaję pierwszy punkt. Do naczynia miksującego mam odważyć składniki. Aby te składniki były już podlinkowane, klikam symbol wagi i wybieram składniki z listy. I będzie to wszystko po kolei, czyli najpierw mąka ryżowa, znowu klikam wagę, mąka ziemniaczana, jajka, woda, masło i sól. Następnie piszę, co z tym zrobić. I aby dodać parametry wyrabiania, tym razem klikam na symbol noża. Wybieram czas, 30 sekund oraz obroty, poziom 4. Zatwierdzam zielonym ptaszkiem. Dodaję kolejny krok przygotowania. Jest to tylko opis, aby smażyć na mocno rozgrzanej patelni, a podawać z ulubionymi składnikami. Teraz klikam gotowe w prawym górnym rogu. Jeszcze raz gotowe i mój przepis jest utworzony, będzie widoczny w Thermomixie. Sprawdźmy, gdzie w Thermomixie jest nasz utworzony przepis.
Klikam 3 kreseczki w lewym górnym rogu, następnie u góry moje przepisy i zakładka utworzone przepisy. Chwilę czekamy, ponieważ urządzenie się łączy z platformą Cookie-Do i mamy nasze naleśniki bezglutenowe. Sprawdźmy, jak będzie wyglądało przygotowanie krok po kroku. Klikam rozpocznij gotowanie i mamy informację, kto utworzył ten przepis. Następnie, co mam dodać do naczynia miksującego. Aby włączyć wagę, klikam symbol wagi na samym dole i teraz każdy składnik oddzielnie odważam, czyli najpierw mąkę ryżową, później taruję wagę, mąkę ziemniaczaną, później taruję, 4 jajka, woda, 2 łyżki masła, sól, zamykam krzyżykiem w prawym górnym rogu, następnie klikam symbol noża w prawym dolnym rogu i teraz wystarczy, że przekręcę pokrętło na maksimum, bo już wszystkie parametry są wgrane, czyli czas 30 sekund, obroty 4, czyli blokada jest aktywna. Obrót na maksa. Wyciszam dźwięk dotknięciem w ekran, następnie zamykam krzyżykiem w prawym górnym rogu i przechodzę strzałeczką do kolejnego etapu, którym jest już po prostu smażenie naleśników. Smacznego! Przejdźmy do stworzenia własnej kolekcji. Ponieważ moje dzieci lubią lody, więc wyszukamy sobie przepisy na lody i utworzymy kolekcję. Wystarczy, że klikniemy 3 kropeczki przy nazwie przepisu, dodamy do kolekcji i teraz utworzymy jej nazwę klikając plusik. Następnie zapisz i mam stworzoną kolekcję z dodanym jednym przepisem, ale tych przepisów oczywiście można dodać więcej. Dodam lody z solonym karmelem, wybieram kolekcję lody i również przepis został dodany. Sprawdźmy, gdzie jest nasza utworzona kolekcja. Klikam 3 kreseczki w lewym górnym rogu, następnie moje przepisy u góry i tym razem utworzone kolekcje. Mamy kolekcję lody z zapisanymi 2 przepisami. Nic, tylko przygotować. Teraz zaplanujemy menu tygodniowe. Aby mieć szerszy wybór, klikam Zobacz więcej przy najnowszych przepisach, a następnie wykorzystam opcję filtrowania, która znajduje się po lewej stronie u góry. Klikam i chcę sobie zaplanować zupę, danie główne mięsne i może jeszcze coś na deser, czyli wypieki słodkie. Będę miała 1541 wyników. Mogę też tutaj zawęzić sobie wyszukiwanie po wybranych składnikach albo tagach, czyli słowach kluczowych. Mogę wybrać poziom trudności, jak ma być czas przygotowania, powiedzmy, że chcę do 30 minut. Też mogę wybrać z tego poziomu liczby porcji i polecam +8, gdy spodziewacie się gości, jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Jak wysoko ma być przepis oceniany? Wersja Thermomix. Użytkownicy TM6 nie muszą tutaj nic wybierać, bo jest tu domyślnie ustawione. Następnie akcesoria. Jeżeli posiadam nakładkę krojącą albo osłonę noża, czy Thermomix Friend, czy też osłonę noża 2.0 z funkcją obierania, również warto zaznaczyć te funkcje, ale jakby nie jest to wymagane. Na samym dole języki, kraje i regiony, czyli można też korzystać z Cookie-Do z całego świata, nie tylko z naszych polskich przepisów. Klikam Pokaż wyniki i teraz mogę sobie wybrać coś na obiad, więc wybierzmy sobie na przykład zupa krem szparagowo-ziemniaczana z szaszłykami z krewetek, brzmi naprawdę ciekawie. Więc teraz dodaję sobie do mojego tygodnia i niech to będzie na jutro. Klikam Zapisz, następnie wyszukam sobie jakieś drugie danie, chociaż widzę już bardzo fajny deser. Na deser zróbmy sobie brownie klasyczne, czyli 3 kropeczki, następnie dodaj do mojego tygodnia i również dodam na jutro. I zostało nam jeszcze drugie danie, a na drugie danie może gulasz wołowy z knedlami z czerstwego pieczywa. Wybieram, dodaję do mojego tygodnia, zapisuję i gotowe. Przejdźmy teraz do stworzenia listy zakupów. Aby było łatwiej, przechodzę do mojego tygodnia na górnym pasku i bazuję na tych przepisach, które dodałam sobie w kalendarz. Dodam sobie do listy zakupów naleśniki, brownie, zupę oraz gulasz z knedlami. Po prawej stronie klikam sobie w zielony napis Pokaż składniki i tutaj mam wszystko ułożone według kategorii. Zanim pojadę na zakupy, sprawdzam, które składniki mam w domu i te, które są w domu, usunę z listy zakupów. Ponieważ mam czerwone wino, to klikam kwadracik maleńki po prawej stronie i dzięki temu ten składnik znika mi z listy. Nie ruszam w ogóle myszką, zobaczcie, że kolejne składniki podskakują do góry, więc tylko odhaczam to, co już w domu posiadam.
Zwróć uwagę, że naprawdę z obszernej listy, można ją było scrollować bardzo, bardzo długo, zresztą widać, bo te posiadane produkty są tutaj na dole, okazuje się, że większość mam w domu, dlatego teraz zrobienie zakupów to będzie chwila. Jest też tutaj zakładka dodatkowe produkty, gdzie możesz wpisać, co jeszcze chcesz kupić. Na przykład, jeżeli skończyła się kawa, czy też herbata, a może trzeba dziecku kupić nowe buty. Dowolną rzecz można tutaj wpisać i to również znajdzie się na liście zakupów. Następnie jadąc do sklepu, w swoim telefonie otwieram Cookie Do i gdy włożę wołowinę do koszyka, to klikam usuwam. Gdy włożę krewetki do koszyka, klikam usuwam. I gdy lista jest czysta, wtedy idę do kasy i mam pewność, że wszystkie produkty mam kupione. W sytuacji, kiedy coś mi się nagle przypomni, że chcę jeszcze kupić, będę chciała sobie przygotować, może to ciasto à la 3-bit, czyli dodaję go również do listy zakupów, to aby teraz nie sprawdzać całej listy, to u góry przełączam się według przepisów i teraz przefiltruję tylko ten przepis, który dodałam, czyli sprawdzam, które mam składniki do tego przepisu. I te, które posiadam, oczywiście usuwam, te, których nie mam, zostawiam. Zwróć uwagę, że po prawej stronie u góry mamy napis opcje i 3 kropeczki. Gdy je klikniesz, możesz całą listę zakupów udostępnić. I tylko wystarczy, że skopiujesz, to się kopiuje do pamięci Twojego urządzenia, czy to jest laptop, telefon, czy komputer. Następnie otwierasz sobie maila, messengera, dowolną aplikację, klikasz wklej i ta lista zakupów wędruje do odpowiedniej osoby, do której wyślesz. Jest też możliwość oczywiście wydrukowania, a ostatnia rzecz, wyczyść wszystko. Jest to po to, aby wyczyścić całą listę łącznie z tymi produktami posiadanymi oraz zakupionymi, czyli gdy już listę zakupów zrealizuję, aby wszystko wyczyścić, klikam właśnie ten ostatni guziczek. Sprawdźmy, gdzie znajduje się nasze menu tygodniowe. Najpierw 3 kreseczki w lewym górnym rogu, następnie mój tydzień, łączymy się poprzez Wi-Fi z Cookie Do i teraz mogę sprawdzić, co chcę ugotować dzisiaj. Ciasto à la 3-bit, ciasto à la Kinder, naleśniki, na niedzielę zaplanowane lody czekoladowe, zupa krem szparagowa, klasyczne brownie oraz gulasz wołowy z knedlami. I polecam właśnie tę funkcję z planowaniem, ponieważ możecie zaplanować dowolny okres czasu, nawet tydzień czy 2. I kto pierwszy wraca z pracy, ten po prostu włącza Thermomix, przygotowuje daną potrawę i obiad jest szybciej na stole. Sprawdźmy, jak wygląda możliwość zmiany liczby porcji. Otwieram przepis, powiedzmy, na bułki wrocławskie. Na tym paseczku pod zdjęciem mam liczbę porcji 8 sztuk. Gdy go kliknę, mogę zmienić na 4 albo na 12. Powiedzmy, że potrzebuję większą porcję, więc zmieniam na 12. I automatycznie Cookie Do przeliczy wszystkie składniki oraz sposób przygotowania. Wystarczy wgrać Thermomix poprzez ugotuj dzisiaj albo dodając do swojego Thermomixa w dowolny sposób, jaki już znasz i w ten sposób masz zmodyfikowaną liczbę porcji w swoim przepisie. Aby sprawdzić, co dzisiaj udało się nam zrobić na Cookie Do, klikamy przy górnym pasku Moje przepisy. I tutaj widzimy, że dodaliśmy do zakładek jeden przepis, jest to przepis na naleśniki. Po lewej stronie mam kolekcję. W tym momencie wszystkie, ale mogę kliknąć utworzone i wtedy widzimy, że ta kolekcja z lodami zawiera 2 przepisy, które dodaliśmy, bądź też kolekcje zachowane. Jest to kolekcja ze szparagami. Warto zapoznać się z całą stroną główną Cookie Do. To, co już wiesz, przy napisie witam, na co masz ochotę, wystarczy, że wpiszesz nazwy składników po przecinku, bądź też po spacji, czy też nazwę potrawy i to zostanie odszukane. Mamy też najnowsze przepisy i możliwość kliknięcia Zobacz więcej i wtedy już wiesz, że możesz zarówno z tego poziomu przełączyć się na kolekcję. Są też artykuły, ale do nich wrócimy. Jest też filtrowanie, które znasz, ale nie mówię nic o sortowaniu. Tutaj też możesz wybrać, czy chcesz, aby przepisy były dopasowane do Ciebie, bo platforma Cookie Do cały czas uczy się Twoich preferencji. I dzięki temu, gdy kliknę dopasowanie, to zaproponuje mi przepisy, które z pewnością będą mi odpowiadały. Mogę też wybrać sortowanie po nazwie, czyli będzie wtedy od A do Z, po prostu alfabetycznie, po czasie całkowitym najkrótszym, po czasie przygotowania najkrótszym, czy też najwyżej oceniane. Wracam na stronę główną. Jest to albo napis Odkrywaj, albo zielony napis Thermomix. Poniżej są nowości. W tym momencie jest to jubileuszowa edycja limitowana urządzenia Thermomix TM6 oraz to, że w tym roku Vorwerk świętuje 140 lat istnienia na rynku światowym. Poniżej mamy najpopularniejsze przepisy, czyli możemy zobaczyć, co inni użytkownicy Thermomixa w tym momencie przygotowują najchętniej.
Następnie mam zakładkę z kilkoma artykułami. Sezon truskawkowy, mogę też przewinąć dalej, dieta wysokobiałkowa, sezon na szparagi, jedz rozsądnie, dbaj o siebie, czy też poznaj nakładkę krojącą Thermomix oraz piękno płynie z wewnątrz. I gdy któryś artykuł mnie interesuje, klikam zainspiruj się, a tutaj będzie drobny wstęp, jak również dedykowane przepisy. I polecam, bo tutaj naprawdę można wiele ciekawych przepisów szybciutko znaleźć. Po powrocie na stronę główną mogę zobaczyć, jaki przepis w tym miesiącu jest polecany oraz co jest polecane w tym tygodniu. I tą zakładkę bardzo lubię, ponieważ tutaj są wykorzystane składniki sezonowe. Czyli mam gwarancję, że jak wybiorę któryś z tych przepisów polecanych w tym tygodniu, to bez problemu kupię składniki w większości sklepów. A poniżej poznaj nasze najnowsze kolekcje. I tutaj również guziczek zobacz więcej, wtedy wyświetlają się wszystkie kolekcje. Dla przypomnienia, my wcześniej kolekcje sobie zmienialiśmy z poziomu w lewym górnym rogu, czyli przepisy bądź kolekcje. I teraz też wspomnę o artykułach, bo na stronie głównej było ich tylko kilka. A tutaj klikając możecie też przejść do wszystkich artykułów archiwalnych. Jest ich 191, także naprawdę jest w czym wybierać i polecam, aby z tego korzystać. Ponownie wracam na stronę główną i teraz mamy też informacje o zmianie liczby porcji. Na ten moment już blisko 800 przepisów ma możliwość zmiany liczby porcji. Jest też troszeczkę więcej informacji na temat Thermomix Friend, a na samym dole mamy guziczek, aby przejść do wszystkich przepisów. Sprawdźmy, jak na panelu Thermomixa wygląda strona główna Cookidoo. Wydaje się, że praktycznie identycznie, ale są drobne różnice. To, co już znasz, czyli wyszukiwanie po składnikach bądź też nazwach przepisów. Mamy też polecane i guziczek Zobacz więcej, czyli to znasz. I z tego poziomu również możesz sobie przefiltrować przepisy, czy też posortować. Czyli po prawej stronie mamy filtrowanie, a poniżej sortowanie. Gdy wrócimy, to możemy też sobie przejść tak jak na komputerze wszystkie dodatkowe artykuły z filmikami, natomiast tutaj na ekranie Thermomixa jest nieco mniej możliwości i pokażę Ci to na przykładzie jednego z przepisów. Ja tylko jeszcze zeskroluję do dołu, aby pokazać Ci, że strona główna jest taka sama. Natomiast te różnice zaczynają się nieco głębiej. Gdy chcę skorzystać z jakiegoś przepisu i kliknę te 3 kropeczki, to jest mniej opcji. Tutaj mamy możliwość tylko do dodania ugotuj dzisiaj, dodania do zakładek albo do listy zakupów. Aby sprawdzić, do kiedy jest ważny abonament na Cookidoo, kliknij po lewej stronie u góry w 3 kreseczki, następnie ustawienia i teraz konto Cookidoo. I masz datę ważności swojego konta na Cookidoo. Ostatnią rzeczą, którą chcę Ci pokazać na Cookidoo, jest zakładka konto użytkownika. Po prawej stronie znajduje się taka czapeczka kucharska. Gdy ją klikniesz, masz możliwość właśnie, aby albo wyświetlić swój profil, albo przejść w konto użytkownika. I tutaj możesz sprawdzić, do kiedy masz ważny abonament na Cookidoo. Jeżeli wkrótce się kończy, to możesz go zasubskrybować. Następnie możesz też sprawdzić, jakie masz urządzenia, ponieważ do jednego konta Cookidoo można przypisać kilka urządzeń. Można też tutaj zrealizować voucher. Jeżeli zorganizujesz prezentację zakończoną sprzedażą, to wtedy w prezencie możesz sobie wybrać m.in. voucher, który przedłuży ważność Twojego konta Cookidoo o kolejne 6 miesięcy. Podsumowując, obsługę Cookidoo możesz mieć zarówno z poziomu Thermomixa, laptopa, komputera czy też telefonu. I nieważne, ile urządzeń mobilnych połączysz ze swoim Cookidoo, nie ma tutaj żadnych limitów. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał, był pomocny. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a jeżeli masz jakieś pytania, śmiało zostaw je w komentarzu.